Chcielibyśmy Państwu zaprezentować nasz model kabina 695 marki Massive Boat. Jest to jednostka przystosowana do pływania i na wodach śródlądowych, jak i morskich, przybrzeżnych i również można próbować i trochę dalej. Jeśli chodzi o kwestię związaną z konstrukcją, jest to typowy yacht cruiser, w którym mamy możliwość przenocowania, jak i pływania również w porze dziennej. Wyposażony jest w wiele udogodnień z możliwością pozostania na noc. Mamy na pokładzie dostępne ogrzewanie, mamy możliwość rozłożenia sobie pokładu słonecznego dostępny. Mamy cały węzeł sanitarny, mamy również w kabinie toaletowej prysznic w opcji. Łódka jest wyposażona w obszerny kokpit z możliwością rozłożenia tylnej części do spania. Mamy możliwość zamówienia siedzisk kapitańskich na siłownikach hydraulicznych, tudzież zamontowanych na sztywno. Prezentowany jacht ma zainstalowany w opcji element targi, czyli spoilera, do którego może być zainstalowany właśnie bezpośrednio Vimini. W tym przypadku mamy zainstalowane całe cabrio, czyli namiot przykrywający całą powierzchnię kokpitu. Zabezpiecza nas termicznie, również przed warunkami atmosferycznymi. Istnieje możliwość również wyposażenia w ogrzewanie. W wersji słabszej mamy 2 kW, jeśli chodzi o mocniejszą wersję 4 kW dostępne. Pozwala na to, żeby całkowicie spokojnie spędzić czas sobie właśnie w strefie tej kokpitu i przebywać w tym rejonie zabezpieczonym termicznie. Testowaliśmy jednostkę w warunkach w granicach 5 stopni na zewnątrz. W środku bez najmniejszego problemu można było przebywać w temperaturze w granicach 21-23 stopni. Wszystko w zależności oczywiście od zastosowanego pieca. W tej jednostce mamy dostępny pokład w wersji Wendek, czyli poliuretan. Cały pokład jest dostępny z kokpitem, z przestrzenią właśnie do wypoczynku, czyli przestrzenią całej tej platformy, powiedzmy, słonecznej. To są elementy oczywiście dodatkowe, bardzo fajnie zabezpieczają na okres, kiedy mamy do czynienia z wysoką temperaturą. To jednak pozwala na to, żeby zabezpieczyć się termicznie. Chodzi o stopy. Ten materiał nie nagrzewa się w takim stopniu jak sam laminat. Istnieje również oczywiście możliwość zainstalowania pokładu w teku, prawdziwym teku, i takie również elementy stosujemy. W tym konkretnym przypadku mamy możliwość zobaczyć, jak wygląda największy nasz flagowy silnik zainstalowany przy tej jednostce, czyli 350-konna jednostka wolno ssąca Suzuki 4,6 litra pojemności. W tym przypadku jest to napędzany silnik podwójną śrubą, więc naprawdę mamy tutaj do czynienia z potężną jednostką. Stosujemy dwóch producentów, Mercurego i Suzuki. W tej konkretnej łodzi mamy zainstalowany bardzo wysokiej jakości sprzęt audio z podświetleniem. Łódka jest wyposażona również w podświetlenie konturowe podwodne. Mamy zainstalowane tutaj w tej łodzi radio morskie UHF. Łódź jest wyposażona w stery oczywiście strumieniowe, elektryczne, wyposażone jest w windę kotwiczną elektryczną i mnóstwo udogodnień takich elektrycznych, elektronicznych, które pomagają w sterowaniu właśnie jednostką. Dosyć istotnym również elementem w przypadku tego wyposażenia jest sam układ Trim Club oparty na żyroskopie. Wyrównywanie kadłuba dzieje się w sposób automatyczny do horyzontu i prowadzenia samej jednostki. Co dalej? Mamy na pokładzie możliwość skorzystania z ciepłej wody, czyli akurat tutaj za przygotowanie ciepłej wody odpowiada boiler pojemności 20 litrów. Termostat podgrzewa wodę do 90 stopni. Woda jakby użytkowa jest przygotowywana, czyli mieszanie tej wysokiej temperatury z zimną wodą, która znajduje się w zbiorniku. Do tego jest fabrycznie przygotowany osprzęt, który na to właśnie pozwala.
W tej konkretnej jednostce mamy i prysznic na rufie, również z ciepłą wodą, który służy nam ku temu, że jak wychodzimy z akwenu, żeby się opłukać czystą, bieżącą wodą. Dostępny mamy prysznic również w kabinie łazienkowej, która również jest wyposażona w słuchawkę i cały system właśnie prysznicowy z ciepłą wodą. Czyli jak już jesteśmy przy tych sanitarnych elementach, to również mamy zainstalowaną tutaj toaletę. Toaleta jest w wersji z maceratorem elektryczna. Może być wersja plastikowa, może być wersja porcelanowa. Najwyższy model tutaj stosujemy do Metika, który jest właśnie wyposażony w macerator właśnie elektryczny i wersję porcelanową. Łódź ma węzeł sanitarny przygotowany do warunków morskich, czyli w zależności oczywiście od akwenu można zrzucać nieczystości do wody po odejściu jakiegoś określonego dystansu od brzegu, ale również jesteśmy przygotowani do tego, żeby te nieczystości odbierać pompą sanitarną. W większości w tej chwili jachtklubów w Polsce jest taka możliwość i na burcie posiadamy odpowiedniej konstrukcji zawór, który pozwala, żeby te nieczystości się pozbywać z pokładu łodzi. W prezentowanej łodzi mamy kokpit w wersji standardowej, czyli na Europę zazwyczaj te łodzie, powiedzmy nasz rynek krajowy, to w ten sposób trzeba to ująć. Najczęściej zamawiane są właśnie te konstrukcje kokpitu, czyli możliwość rozukładania z tyłu siedziska i mamy możliwość rozłożenia również samego spania. W wersji standardowej jest kasta, na której mamy przekładane ramię. Jest to oczywiście stanowisko dwusiedzeniowe, czyli dla kapitana i dla pasażera. Tutaj akurat w tej wersji mamy jednostkę wyposażoną z siedzenia hydrauliczne, niezależne, odseparowane, czyli bezpośrednio jest możliwość regulacji samego, powiedzmy, siedzenia samego kapitana i pasażera. Dostępną mam wersję na tak zwaną śródziemnomorską. Wtedy z kabiny jest wyniesiony cały kambus dla potrzeb, powiedzmy, tego rynków cieplejszych i tutaj mamy zastosowaną wtedy szufladową lodówkę z otwieranym również tam aneksem kuchennym, który z mebli zostaje jakby wysunięty i tam mamy umiejscowioną umywalkę wraz z palnikiem. Co nam to daje? To, że poprzez zastosowanie takiego elementu wewnątrz kabiny robi się dużo bardziej przestronnie ze względu na to, że mamy usunięty cały kambus. W wersji europejskiej, takiej centralnej, nazwijmy to, bardzo często właśnie klienci zamawiają sobie wersję z kambuzem umiejscowionym w kabinie i tam mamy dostęp wtedy do dużo bardziej obszernej lodówki. Ona ma aż 42 litry, oczywiście opiera się na kompresorze i również mamy zastosowane w tej lodówce możliwość zrobienia nawet kilku kostek do drinków, bo takową funkcję ta lodówka posiada. Co dalej? W przypadku tej jednostki mamy pełen system elektryczny oparty na wszystkich tak naprawdę tutaj możliwościach przetwarzania samego prądu. W przypadku tej jednostki mamy przyłącze lądowe, 230 V jest na pokładzie podczas postoju przy kei, ale również mamy możliwość korzystania z dóbr 230 V i normalnych 60 Hz w przypadku normalnego pływania jednostką, ze względu na to, że mamy zastosowany tutaj inwerter, czyli przetwornicę i w zależności oczywiście od opcji klient wybiera pomiędzy od 600 W do 2000 W włącznie. To pozwala nam oczywiście korzystać w trakcie pływania z tych urządzeń, które mamy ze sobą na pokładzie, czy przygotowanie chociażby ciepłej wody i korzystanie właśnie z 230 V. Cała instalacja jest zabezpieczona ochroną galwaniczną. Dodatkowo mamy tutaj zastosowane, jeśli oczywiście są potrzeby, urządzenia typu DVSR, czyli rozdzielające same napięcia lub ładowarki, które mają rozdzielone wszystkie fazy, jeśli chodzi o poszczególne obwody ładowania. To pozwala oczywiście na to, żeby korzystać z tej łodzi dużo bardziej komfortowo i w taki sposób, żeby te baterie nawet wytrzymywały cały okres jakby rejsu. Jeśli chodzi o sprawy związane z oświetleniem samej jednostki, i kabina, jak i wszystkie elementy, powiedzmy, dodatkowe tutaj, powiedzmy, w samym kokpicie
są wyposażone w oświetlenie LEDowe. Nastrój też w zależności od klienta możemy sobie samemu wybrać, czy to będzie podświetlenie RGB, czy będziemy mieć zastosowane na przykład dla własnych potrzeb białe, tudzież właśnie niebieskie. Ta prezentowana wersja jest wersją, tak jak już wspominałem wcześniej, wersją z targą, czyli ze spoilerem. Dostępną mamy wersję w całkowitym kabriolecie lub wersję z całkowicie otwartym pokładem bez spoilera, co oczywiście nie przeszkadza, żeby zastosować pełne cabrio. Chcielibyśmy Państwa oczywiście serdecznie zaprosić do konfiguracji własnego jachtu celem właśnie zbudowania jednostki wymarzonej pod swoje potrzeby. To proszę pamiętać, że konfiguracja każdego jachtu pozwala na to, żeby dopasować tą jednostkę pod własne preferencje, własne potrzeby, a przede wszystkim do poziomu naszego budżetu, więc to na pewno daje nam możliwość naprawdę wielkiego powiedzmy rozeznania się w tym zasobniku akcesoryjnym, bo tych elementów jest naprawdę sporo. Lista zawiera około 120 pozycji, w związku z tym da się dopasować tą jednostkę w taki sposób, żeby odpowiadała naszym preferencjom. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową, zapraszamy oczywiście na YouTube'a, tam również dostępne są różne materiały, ujęcia. Jeśli chodzi o kwestię związaną z samą konfiguracją, służymy pomocą, także o każdej porze dnia i nocy można do nas dzwonić, pisać. To na pewno pozwoli i przyspieszy produkcji własnego i dopasowania własnego jachtu do własnych preferencji i potrzeb. Dziękuję serdecznie i zapraszam.